Witam wszystkich. Odezwał się do mnie Mirek, mój subskrybent. Chciał zobaczyć, jak na żywo wygląda Kojot. Z tego, co z nim pisałem, bardzo sympatyczny gość. Napisał mi, że ma Varadero i że chciałby po prostu zobaczyć, jak wygląda QJ, jeżeli chodzi o wielkość, tylko i wyłącznie wielkość. I dzisiaj wpadłem na pomysł i spytałem się go, czy byłby uprzejmy użyczyć Varadero do tego, żebym mógł porównać te dwa motocykle tylko wielkością. Nie będzie to porównanie jakości wykonania, nie będzie to porównanie mocy silnika, więc tutaj mam nadzieję, że nie będzie jakichś komentarzy. Znaczy, domyślam się, że i tak będą, że tylko Varadero, ale chodzi tylko o to, żeby porównać je, żeby wysoka osoba miała jakieś porównanie pomiędzy właśnie nowym QJ-em a Varadero, które królowało przez kilkanaście lat, a dla niektórych zawsze będzie królowało. I to też jest ok. I chciałbym tylko i wyłącznie porównać właśnie jak QJ i jak Varadero wyglądają, jak wygląda to porównanie, jeżeli chodzi o gabaryty tego motocykla, tych motocykli. Więc Mirek zgodził się bez problemu. Nie wiem, ile Mirek ma wzrostu, ale domyślam się, że mniej więcej tyle co ja, no bo jak jeździ Varadero, to tam koło tych 1,80 m. Może i niżsi też bez problemu sobie dają radę, ale wydaje mi się, że jak interesuje go QJ, to musi mieć gdzieś tam około 1,80 m. Także jak się z nim spotkam, udzielę Wam wszystkich informacji. I też się bardzo cieszę na ten test, z tego względu, że zauważyłem po ostatnim naszym porównaniu, gdzie byłem z moją wspaniałą ekipą, że ten filmik bardzo Wam się spodobał, był rewelacyjny odzew i doszedłem do wniosku, że takie testy Wam będę robił. Jak tylko będzie możliwość nowego motocykla w ekipie, żeby się do niego dosiąść, porównać z innymi, to będę Wam takie testy robił i się bardzo cieszę i w ogóle dziękuję za tak pozytywny odzew. Oczywiście jakieś tam delikatny kilka osób napisało, że bez sensu jest ten test, ale to tak jak Wam mówiłem, to był tylko i wyłącznie test. Najbardziej ten test dotyczył tego, jak osoby o różnym wzroście czują się na danym motocyklu i tylko tego dotyczył ten test. Ja nie robię testu porównań jakości wykonania, bo to dla mnie nie ma sensu. Ja mogę porównać jakość wykonania motocykla, który miałem z Zontesa do QJ, ale też tego nie robię. To są całkowicie dwa inne motocykle, więc w ogóle nie ma to sensu porównywania. No i idąc dalej, właśnie będę chciał Wam robić takie testy, a myślę, że test wielkości Varadero i QJ będzie rewelacyjny, z tego względu, że na wykresach, jak patrzyłem, one są bardzo podobne gabarytami, więc jestem bardzo ciekawy, jak to w ogóle wyjdzie. Chciałem też bardzo Wam podziękować za subskrypcję już kolejny raz. Moi drodzy, przekroczyłem, w sumie Wy już przekroczyliście ilość 1000 subskrybentów. To dzięki Wam tylko i wyłącznie. I chciałem Wam za to bardzo podziękować kolejny raz wszystkim subskrybentom i tym, którzy są ze mną od początku kanału. Kanał ma około pół roku, więc dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie i bardzo Wam dziękuję za to. I jestem Wam wdzięczny, naprawdę jestem Wam wdzięczny, bo cały czas z każdym subskrybentem mnie to jeszcze bardziej motywuje. Także bardzo Wam dziękuję. Nie chcę się dzisiaj jakoś bardzo rozgadywać, ale jeszcze Wam powiem o jednej sytuacji, jaką miałem właśnie z QJ-em. Przez to, że obiecałem, że będę Wam całą drogę pokazywał z tym motocyklem, czy to plusy, czy minusy, chciałbym Wam o wszystkim mówić. I jak kupiłem ten motocykl, gdzieś po jakichś 200 km zaobserwowałem, że tutaj z lewej stronie przy pompie płynu chłodniczego jest taki delikatny mały osad. Ale myślałem, że to są jakieś resztki poprodukcyjne,
że gdzieś może jeszcze delikatnie z węża poszło, bądź gdzieś się jeszcze dopasowują uszczelki i wytarłem to, zostawiłem całkowicie tą kwestię. Ale po kilkuset kilometrach jakoś jeździłem z ekipą i przez przypadek spojrzałem, że z lewej strony jest jednak już duży osad na silniku. Zaraz Wam wkleję zdjęcie, jak to wyglądało. Oczywiście przez to, że motocykl jest na gwarancji, zgłosiłem to. To był chyba 2 tygodnie temu piątek, a na wtorek miałem umówiony serwis, bo Zbyszek mi odstąpił swój termin serwisu, bo wiadomo, że teraz 2-3 tygodnie, nieraz dłużej trzeba czekać, ale Zbyszek na tyle był uprzejmy, że mi odstąpił swój serwis, bo wiedział też, że to pilniejszy temat. I zgłosiłem to w czwartek albo w piątek. Oczywiście chłopaki z serwisu bez problemu przyjęli reklamację. Nie było żadnego jakichś kombinacji, jakichś problemów, tylko od razu to przyjęli, sporządzili protokół, zrobili dokumentację zdjęciową i w poniedziałek do mnie zadzwonili, że już jest część gotowa i we wtorek mogę przyjeżdżać, więc ten pierwszy przegląd zrobiłem. Jak będzie z drugim przeglądem? Wątpię, żebym to robił kolejny raz, bo tutaj nie jest nic skomplikowanego na tą chwilę w tym motocyklu. Pompa, z tego co patrzyłem, kosztuje w granicach 200 zł. A co się okazało? Z tego co mi chłopaki pokazywali, to podwinęła się uszczelka przy łączeniu z silnikiem. Więc to nie była żadna jakaś wielka awaria. Na dobrą sprawę można by wymienić całą uszczelkę, ale bardzo się cieszę, że wymienili mi całą pompę i tutaj muszę mocno pochwalić i serwis, i dystrybutora, że bardzo szybko temat został ogarnięty. Jestem pod wrażeniem, bo dobrze wiecie, na różnych forach czyta się o problemach z częściami do różnych motocykli. A tutaj załatwione ekspresowo. Więc to jest na tą chwilę jedyna sytuacja jakaś negatywna, która mnie spotkała, aczkolwiek nie mogę tego uznać za sytuację negatywną, a bardzo pozytywną. Z tego względu, że serwis zareagował bardzo szybko i tak jak powiedziałem, w ekspresowym tempie dostałem część. W niedzielę wpadnie na kanał, prawdopodobnie w niedzielę, fajny film z mojego garażu, gdzie serwisowaliśmy motocykl jednego z moich kolegów z grupy. Zrobiliśmy prezentację, pokazaliśmy wymianę oleju, z grubsza jak jest ten motocykl zbudowany. To będzie wymiana i pokazanie tak krok po kroku, jak ja to zawsze robiłem w tych swoich motocyklach. I tutaj też myślę, że ten film się może komuś przydać. Nie będę jeszcze zdradzał, o który model chodzi. Więc mam nadzieję, że ten film też się Wam spodoba. Tak jak Wam wspominałem, spotkaliśmy się z Mirkiem. Porównujemy sobie wielkością, powtarzam kolejny raz, wielkością, a nie jakością wykonania, dwa motocykle, Varadero i Kugeya. Można zobaczyć różnicę pomiędzy nimi, a tak naprawdę brak różnicy, jeżeli chodzi o wielkość. Mirek założył delikatnie wyższą szybkę, bądź miał od nowości. Tutaj jest niższa i zobaczcie, jak się fajnie prezentują. Jeżeli chodzi o wielkość, praktycznie nie ma różnicy pomiędzy nimi, aczkolwiek przyznam się szczerze, że Varadero ma wygodniejsze siedzenie. Będzie fajne porównanie z tego względu, że Mirek ma 182 cm, dobrze mówię, 182 cm wzrostu i jest o 5 cm niższy ode mnie, więc będziecie mieli fajne porównanie, jak wygląda Mirek i jak ja wyglądam na tych dwóch motocyklach. Także jakbyś Mirek mógł się przysiąść najpierw na Varadero. Bardzo ładnie się prezentuje.
Widać, że to jest kawał motocykla. I Mirek, jak wygodnie? Wygodnie, pozycja bardzo podobna. Tylko tak jak wspominałem, wydaje mi się, że u Ciebie dużo wygodniejsze siedzenie jest. Zobaczcie sobie, że jest szersze. Ale gabarytowo to naprawdę bardzo podobne motocykle. Dobra, dzięki bardzo. Teraz ja 1,87 m przysiądę się na Varadero. Bardzo wygodnie się siedzi. Naprawdę jest rewelacyjnie. Świetny, wygodny motocykl. To już Wam pokazywałem na Kujeju, ale usiądę jeszcze raz. Dajcie znać, jak Wam się podobało to porównanie i dzięki za oglądanie.